Pani z dworca autobusowego już nas subskrybuje, więc to jest dobry moment, żebyście wy też zasubskrybowali. Właśnie. Thank you so much. Thank you so much for your help. I teraz idziemy poszukać coś do jedzenia przed podróżą. Tak, a ile będziemy jechać? 4,5 godziny. Zrobiliśmy zakupy. Burger i frytki. Dobrze, Wega. Zobacz, na pewno będzie tam masala. Widzisz, już kolor taki jest. Masala burger. Na pewno. Ciekawe, czy nasz autobus Oni to jeszcze wszędzie stoi. dodają. No to stoi. Chodź, odjeżdżę zaraz. Dzień dobry. Zaczyna się pierwsza podróż autobusem w Indiach. Tutejsze życie toczy się, wydawałoby się, z naszej perspektywy dość chaotycznym rytmie, aczkolwiek tutejsi ludzie nie wydają się być tym przejęci. Wprost przeciwnie, sprawiają wrażenie mających wszystko pod kontrolą i niczego się nie obawiających. A tymczasem witamy Was serdecznie z Agry. Mamy kozy przy hotelu. Taki oto mamy widok z restauracji na dachu naszego hotelu. Teraz nie będziemy się nim napawać, bo chcemy jeszcze za dnia zobaczyć kawałek miasteczka. Miasto to podobno słynie z dwóch rzeczy. Przede wszystkim z tego, że jest tutaj Taj Mahal, a po drugie z tego, że jest tutaj bardzo brudno. No. Zobaczymy. A ludzie tak żywo zainteresowani nami, znacznie bardziej niż to było wcześniej w Delhi. Szczególnie dzieci takie nerwane. Mega dziwne połączenie, co? Tak, banan dał, czyli masala dał i potato, ten chyba, to jest... Ziemniaki. Nie, to znaczy jakie ziemniaki, te słodkie. Bataty to są. No dobra. O Boże, ta krowa kopnęła tą babcię, Macie, odejdź od niej. Naprawdę, ona jest chora. Trąbią tak samo, śmierdzi tak samo, wygląda tak samo wszystko. Czyli zajebiście, krótko mówiąc. No jak? Dobra, teraz idziemy do takiej restauracji, bo ona jest tutaj taka najlepiej oceniana. Zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze, bo my od samego rana prawie nic nie jedliśmy. Wszystko jest z masalą, naprawdę, nie wszystko, dosłownie wszystko. Dobra, nie powiem, żebym polecał, bo nie polecam. Jedzenie było całkiem przeciętne, a para nawet nie zjadła, bo zobaczyła w kuchni coś, czego nie chciała zobaczyć. O, generalnie to my jak chodzimy tutaj na jedzenie, to zazwyczaj kierujemy się albo A, opiniami z Google'a, jeśli są dobre opinie w Google, to idziemy, albo B, widzimy jak coś gotują i nam się podoba i są ludzie. Witam Was w Agrze w Indii. O 6 rano. O 6 rano, dobrze, że nie 4 rano, oni non stop tak słuchają muzyki głośno. I nie ma różnicy, kto śpi, nie śpi. Ja też mogę głośno gadać już, prawda? Tego pieska rower potrącił. Biedny. Masala tea o 6 rano. Masala tea. Będzie smaczna. Mam nadzieję, że będzie smaczne. Wczoraj smakowało mi, tylko żeby cukru za dużo nie dało, bo wtedy jest bardzo słodkawa. और थोड़ा स्ट्रांग होना था, थोड़ा दूध ज्यादा Ej, wiecie, ja już nauczyłam się, musimy kupić taką przyprawkę. To masala tea się nazywa, co pan dodał. I do tego gotowane mleko robisz. Tą przyprawkę przy wodzie chyba gotowałam i przez sitko to przelałem i z mlekiem dodał. कोई बात नहीं, मैं उसे दो दूंगा. Najlepszy przepis na dobrą herbatkę. Na dobrą masalę. Masala tea, no? Po jakieś pół godzinie stania w kolejce i przejścia kontroli bezpieczeństwa dostaliśmy się do najbardziej ikonicznego miejsca, chyba w całych Indiach, Taj Mahal. Jakość dźwięku będzie gorsza, bo zabrali mi mikrofon, ale i tak jest fajnie. Okej, a to jest Amajan, nasz przewodnik.
Zaczynamy. Dzień dobry z pięknego Taj Mahalu. Naprawdę jest bardzo imponujący, jest taki piękny. Taj Mahal to jest taka świątynia. Świątynia miłości. Tak, to jest świątynia miłości Shah Jahan. To jest cesarz, który rządził w XV chyba wieku. Dowód swojej miłości kazał jakby to wybudować dla jego żony, bo jego żona Mumtaz Mahal, ona umarła w porodzie, jak rodziła już 14 dziecka. Ona przed śmiercią niego poprosiła 3 rzeczy, miała 3 życzenia. Pierwsze, żebyś opiekował dziećmi, drugi to, żeby był wierny jej do śmierci, a trzeci to, żeby ku jej jakby czci, żeby coś wybudował, postawił jakiś budynek, tak? I też co ciekawe, w obrębie 50 km nie można żadnego przemysłu, jakby takiej przemysłowej pracy robić. Rocznie on zarabia na samych turystach $13 milionów i 8 z tego idzie na jego sprzątanie, na jego jakby renowację. Trzymanie, tak, na renowację. Widzę, szanowny, jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem w tym momencie, ale żeby się dowiedzieć dlaczego, to niestety musicie obejrzeć ten odcinek do samego końca. Przesunąć sobie mogą przecież. Nie mogą. Jesteśmy w bardzo takim przykrym miejscu, w takiej restauracji, jakby kawiarni. Tu pracują ludzie, którzy są dotknięci takiego, jakby na nich oblany jest taki kwas. Tu na przykład w historiach piszą, że w rodzinie dziewczyna została oblata tym kwasem, bo jej maczocha ją nie polubiła i tata wsparł swoją jakby drugą żonę i wygnał ją z domu, nie? Albo na przykład chłopak jakiś, dziewczyna się nie zgodziła wyjść za niego za mąż albo być razem, to on oblał kwasem, żeby popsuć ją to piękno, nie? Jednym z najbardziej przerażających problemów związanych z tego typu atakami jest to, że te kobiety bardzo często, będąc ofiarą takiego ataku, zostają automatycznie wykluczone ze społeczeństwa. Tego typu miejsca jak to, które je wspierają, dają im pracę, pozwalają zawierać znajomości, no, są dla nich po prostu czystym ratunkiem i pozwalają im dalej funkcjonować w świecie z uśmiechem na twarzy. Piękna idea. W tej restauracji nie ma cen. Zamawiać jedzenie i zostawiać tyle, ile chcecie. Te kobiety można też wspierać w inny sposób, nie tylko tutaj kupując jedzenie. Też można kupić różnego rodzaju jakby suweniry. Notebooki takie zrobione, jakieś takie czapeczki z wełna, jakieś buty. No, taka ręczna robota chyba większość z tych jest. No, ogólnie są piękne rzeczy, fajne rzeczy. Myślisz, że jakbym ja się tam wykąpała, to bym coś polazło na mnie? Jakiś syp? Coś mi miało w ogóle na ciele, na twarzy? Myślę, żebyś się zamieniła w Indusa i byś zaczęła tak głową robić. Tak robić? Ale tak. Wiesz, że ja tak poczułam po sobie, że jak dużo masali jemy, to ja potem pachnę tą masalą. I chyba bardziej żółta się zrobiłaś. Już byłaś żółta zawsze, a teraz jesteś chyba jeszcze bardziej żółta. No może dlatego nie mają specyficzny zapach, bo ta masala taki zapach im daje. Co sądzisz na ten temat? Nie poczułem od Ciebie masali akurat. Tak. Przyszliśmy się zrelaksować nad rzeką Yamuną. Hi, how are you? Mateusz, and your? Vanis? Nice to meet you, Vanis. To jest jedna z najbardziej zanieczyszczonych rzek w całym kraju, a co za tym idzie na całym świecie. Przed chwilą Pan poszedł się kąpać w niej. Wracając do tematu, to Hindusi mają coś z tym, że chyba lubią się w brudnych rzekach kąpać, bo w Gangesie tak samo, nie? To jest ich sport narodowy.
Wiecie mi coś takiego gryzi tutaj, naprawdę. Ich minister chyba jakiś tam wypił tą wodę, pokazał, że o proszę, to jest czysta, to święta woda. I po tygodniu, czy tam po kilku dniach w szpitalu się wylądował z jakimś tam wirusem. Siedzimy sobie na tarasie naszego hotelu i czekamy na pociąg do naszej kolejnej destynacji. Dostaliśmy SMS-a, że niestety jest opóźniony nasz pociąg, a jest opóźniony o 4 godziny i 6 minut. Sprawdzamy jego status na stronie i się okazuje, że tutaj fakt, że powinien być, no powinien trochę nadrobić i dojechać z około 3-godzinnym opóźnieniem. Chyba odpuścimy temat i pojedziemy busem. Musimy przeanalizować to. Powiem wam, że chyba znalazłem sobie nową pasję, a mianowicie podglądanie ludzi z dachu budynku. Niby takie malutkie skrzyżowanie, a tak dużo różnych interakcji, tak dużo różnych działań. Fajnie. W końcu zrezygnowaliśmy z naszego o 4 godziny opóźnionego pociągu i pojedziemy autobusem. Będziemy szybciej, bardziej komfortowo dojedziemy. Pędzimy na autobus, bo mamy jakieś 50 minut do planowego odjazdu naszego autobusu, a mamy 40 minut drogi tuk-tukiem dookoła całego miasta, 20 km ponad. No, mam nadzieję, że zdążymy, żeby nie było lipy. 45 minutes waiting for you. Bus. It's waiting for us 45 minutes? 45 minutes. Ten kraj jest skomplikowany. Sytuacja wygląda następująco. Jesteśmy sobie na bramkach na autostradzie w bliżej nieokreślonym miejscu i będziemy czekać 40 lub 45 minut na naszego busa do Varanasi. Będziemy szybciej, bardziej komfortowo dojedziemy. Pan kierowca właśnie naszego tuk-tuka jest z nami, żeby nie było żadnego przypału. I żeby była jasność, że tutaj mamy stąd być zabrani i on będzie łapał nam ten autobus. Typowy Indie, nie może być za łatwo, ale jest przygoda, nie? देखो टोल टैक्स पे ही ये मान लो बस नंबर क्या है आपका? Sytuacja jest komiczna. Rozmawiali znów ze sobą i nie mają ze sobą wspólnego języka. To wcale nie jest takie oczywiste, żeby dwóch Indusów mówiło w tym samym języku. No i oni chyba właśnie tak mają. No mam nadzieję, że się dogadali w kwestii tego miejsca, tak, w którym mamy czekać, bo jeśli nie, no to lipa straszna. Nigdy nie kupujcie w Indii coś z wyprzedzeniem, nigdy w życiu. Ale my kupiliśmy dzisiaj ten bilet. A powiedziałam, że kupujcie z wyprzedzeniem, czy kupujcie? Nie, ale to chodzi też mi o to, dobrze. że po prostu oni są niepunktualni. Nie, dobra, już wiem o to, czego dążyłam Azji. Kupujcie już wtedy, kiedy jesteście chyba w tym miejscu, że na przykład macie lecieć z Delhi, to kupujecie na przykład z Delhi. A co jeżeli zaraz bus powie, że przepraszam, on z inną drogą jedzie, nas nie zabierze. Misiu, tak to bywa w podróży, niestety. Tak to bywa. A ja nie jestem zła. Wiem, że nie Ja tak jesteś tylko zła. gadam, wiesz. Tylko tak sobie marudzisz. Widzowie Delikatnie. też to wiedzą. Ja jestem maruda ogólnie, no. Ja przyznaję to. Nie, dziękuję. 150. Okej. Ale jak załadowali, że ani żadna nie spadnie, Mati. I zobacz, ile warstwowa jest. 10, czy może nie wiem, 15 warstw tam jest? O, w końcu. Varanasi? Dobra. Bierzemy Manżur i jedziemy chyba. Hello. Ticket? The ticket? No, no.
Jak w takich klubach to wygląda, to oświetlenie. Fajne, będziemy na leżąco. A ty powiedziałeś, że na siedząco wybrałeś nam. Miało być. Jaki cieniutki to jest. Dostaliśmy chyba jakiś upgrade miejsca, bo miały być siedzące, a są naprawdę zajebiste leżące. Podwójne łoże mamy normalnie, długie. I siedzieć można też. Klimę można wyłączyć, A światło jest? jest okno. Wszystko mamy, ale w ogóle ten bus się nazywa inaczej niż ten, którym mieliśmy jechać. Ale one powiedziałem, bilet Chodzi o to, nawet nie że chcieli, nie? biletu nie chcieli spłacać. Może nas porwali. Nie. Te ludzie wszyscy, wiesz, podstawieni. Ale ja wam powiem jedno. Chyba nogi śmierdzą, nie? Komu? No w autobusie wszystkim. Aha, bo wszyscy bez butów, no. Dobra, idziemy spać. Bo my dzisiaj rano wstaliśmy, a my nienawidzimy wstawać rano. Do Taj Mahala poszliśmy, żeby wam ładnie nagrać wszystko. Więc łapki w górę, komentarz obowiązkowy. To nie był nasz autobus i przejechaliśmy dosłownie 100 metrów. Nawet nie poczułam tego. Wsiadły kolejne osoby i okazało się, że one wsiadają na to miejsce, na którym my już byliśmy. No, czyli się okazało, że my nie przynależymy do tego autobusu. Masakra, nie? Ten nasz kierowca tuk-tuka oczywiście nie mógł się dogadać z kierowcą tego autobusu, który chyba był nawet, nawiasem mówiąc, paranoja, nie? Paranoja. Będziemy szybciej, bardziej komfortowo dojedziemy. Ciekawe jest to, że kurde bilety mówimy, że pokażę, to mówią, że nie pokazujcie. Tykiet? Etykiet? No. A takie były fajne miejsca. No, takie ładne miejsca były, taki klimacik był dobry, mimo tego śmierdziało skarpetami. Dobra, pilnujmy busu, zobacz ile jadą. Jedzie w To jest końcu, nasz. jedzie. Dobra, wsiadamy. W końcu jedziemy i ostatecznie już jesteśmy w naszym busie. Wyruszyliśmy z nieco ponad godzinnym opóźnieniem. Jedziemy do Varanasi. 1,5 godziny prawie. Tak, jesteśmy zadowoleni. Wszystko jest super i widzimy się już prawdopodobnie w kolejnym odcinku z Varanasi. Także oglądajcie, bo będzie na pewno super. Trzymajcie się, do następnego. Siema. Dobra, to jeszcze nie koniec, bo w sumie to wydarzyła się jeszcze jedna, powiedzmy całkiem istotna kwestia, o której Wam nie wspomnieliśmy, ale w tym wypadku możemy ją potraktować jako taki smaczek dla najbardziej wytrwałych i oglądających do końca. Dzięki, że jesteście i miłego oglądania.